Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Słuchajcie, Dorenda tutaj odwaliła kawał dobrej roboty. Przez chyba 2 godziny liczyła koszty całego naszego wyjazdu. Nie, aż tak powoli nie liczę. Jeszcze trochę pamiętam matematyki. Było bardzo dużo różnych, że tak powiem, pozycji, które trzeba było wyliczyć, ale tak, wiemy, jesteście... Trzeba je było znaleźć przede wszystkim. Tak, znaleźć w jakichś rachunkach, przejrzeć konto bankowe Revoluta, gdzie, co, za co, ile płaciliśmy. Wiem, że Was interesują pewnie koszta, dlatego co, zaczniemy, po prostu omówimy, ile nas ta cała podróż kosztowała. Tak. Jeśli będziecie chcieli, to napiszcie w komentarzu, to wam po prostu też wrzucimy te całe wyliczenia, żebyście po prostu, dla nas to jest żadna tajemnica, żebyście wiedzieli, ile co kosztowało. Więc najważniejsza rzecz jest taka, wyjazd trwał w sumie 44 dni, wylecieliśmy 7 lutego, tak. Z Krakowa wróciliśmy do Polski, również do Krakowa 21 marca. Czyli jakby to tak liczyć dzień po dniu, to było to dokładnie 44 dni. No to co, jak tu pokazujemy? Ile kosztowała na samym początku podróż? Cała Podróż, tam i z powrotem, żeby wszystko. się dostać stąd do Amanu i z Egiptu z powrotem tutaj. Wszystkie bilety łącznie z koleją do Krakowa, później z Berlina. Tak. To wszystko kosztowało, na razie tyle zapłaciliśmy, 1533 zł. Tylko, że powinniśmy jeszcze dostać zwrot kasa, a jeszcze nie wiemy dokładnie. To może być 282 zł za bilet od Ryanair, albo tak naprawdę powinniśmy dostać więcej za te wszystkie dodatkowe koszty, 943. Oni tak powiedzieli, że de facto myśmy mieli wykupiony bilet do Warszawy, a dolecieliśmy do Berlina, czyli oni nam powinni pokryć jeszcze tamte bilety. Więc jest, teoretycznie powinniśmy nawet może 900 zł od nich dostać zwrotu. W najgorszym wypadku powinni nam oddać 282 zł. Tak. Na razie nic nie oddali, więc liczymy to po pełnych kosztach, czyli w sumie 3 bilety lotnicze, z czego jeden bilet, ten środkowy, niewykorzystany, daje to łączną kwotę 1532 zł. Ale minimalne koszty będą po zwrocie 589, a może i więcej dużo. Zobaczymy. Jeszcze czekamy, bo podobno w Ryanair mają teraz bardzo dużo Na razie w ogóle podobno nie płacą, nie oddają tych pieniędzy. Może jakiś voucher nam dadzą. Nie wiadomo. Liczymy to po pełnej kwocie 1532. Tak. Dobra, co dalej mamy? I teraz tak, może cała kwota, na całą podróż, wszystkie koszty podróży, co wydaliśmy na miejscu, wizy, to wszystko razem. Wszystko z biletami. Bez tych wszystkich, bez tego zwrotu, który jeszcze po pełnych kosztach może dostaniemy, to 4400 zł. Tak. To jest dużo więcej niż myślałam. Na 44 dni. Razem. Teraz tylko dla ciekawości wam przypomnimy, że cały wyjazd 8-miesięczny rowerowy do Azji Centralnej wydaliśmy 1500 euro. Na dwójkę. Tak. Więc widzicie, tutaj jest prawie 1000 euro, a tam jest tylko 500 euro więcej. Tutaj było 1,5 miesiąca, a tam było 8 miesięcy. Bo nie lataliśmy samolotami, mniejsze koszty były, o których powiemy za chwilę. Tak. Ale mimo wszystko tam wychodziło o wiele taniej. Teraz wychodzi na dzień 100 zł. 100 zł. Wszystkiego. No, ale jak będziemy mieli szczęście z Ryanair, to może wyjdzie 2420 zł, czyli na dzień... Źle. To wyjdzie może 3457 zł i wtedy na dzień będzie 78 zł. Teraz was pewnie ciekawi, obliczyliśmy też średnio, jeśli mieszkamy w Polsce, w Krakowie, jakie mamy koszty miesięczne. I średnio nam wyszło, że wydajemy na życie, czyli to jest wszystko, czyli... Te 3 miesiące przed podróżą. Tak, czyli to są media, woda, prąd, butla z gazem, mamy tutaj gaz, jedzenie, od czasu do czasu jakieś piwo. Nie chodzimy po restauracjach, nie chodzimy po knajpach, więc takich kosztów tutaj nie ma. Raz na czas jakąś zapiekankę zjemy na Kazimierzu. Ja odliczyłam tylko koszty związane z remontem, więc tak. Bo kupiliśmy na przykład kabinę prysznicową, to takie rzeczy, no to odliczyłam. To, co wydajemy na życie. I to wychodzi średnio... Gdzie to było?
tu. 1350 zł miesięcznie na dwie osoby, czyli 45 zł dziennie. Czyli łatwo policzyć, jeśli w tamtej podróży wydawaliśmy 100 zł dziennie minus 45, wychodzi 55 zł tak naprawdę kosztowała nas podróż. Tak. Prawda? Bo w Polsce byśmy też siedząc wydawali te 45 zł dziennie. Tak. W tym wypadku oczywiście droższym. Ale tutaj Dorenda też przeprowadziła pewną symulację. Tak. Teraz o niej powiemy, czy za chwilę? No mogę teraz powiedzieć, bo mieliśmy trochę tych niespodzianek. Podróż powrotnie, teraz tak naprawdę na razie zapłaciliśmy za dwie podróże powrotne. Też jak wjechaliśmy do Egiptu, to trzeba było zapłacić za list gwarancyjny i jeszcze jakaś wpłata wjazdowa, o której nie wiedzieliśmy i której też nie płacilibyśmy, jakbyśmy na przykład latali do Egiptu. Wtedy byłoby tam $100 na osobę mniej. Za wjazd do Egiptu, tak ogólnie. $100, po $50 na osobę. Po 50 na osobę, tak. Więc liczyłam, to pomyślałam, jakbyśmy polecieli stąd do Egiptu, to byśmy tam mieli już $100 mniej. Potem pojechalibyśmy po prostu w odwrotnym kierunku przez Izrael, Palestynę i do Jordanii i z Jordanii polecielibyśmy do Tylko, domu. że z warunkiem takim, że do Jordanii nie bralibyśmy Jordan Passa, o którym zaraz powiemy, tak. Czyli też byśmy trochę zminimalizowali koszty życiowe związane z wizą, bo do Jordanii można też polecieć bez wizy, jeśli się mówi, że się chce zwiedzać Akabę. Akaba jest strefą wolną, wolnocłową, przy okazji nie trzeba mieć tam wizy. Trzeba się w ciągu 3 dni tylko zarejestrować. Można później być przez miesiąc bez wizy w Jordanii. Więc też z tego powodu nie pamiętam, 40 Jedi zdaje się kosztuje wiza. Około 160 zł. Tyle się można zaoszczędzić. No więc byłoby prawie ta sama podróż, tylko bez przykrych niespodzianek i bez Petry. Tak w odwrotnym kierunku bez Petry. I ile by wtedy kosztowało? Wtedy by wyszło 2250 zł mniej więcej. Czyli jeśli byśmy od tego odjęli żarcie, to której byśmy wydawali będąc w Polsce, w Krakowie, to by wyszło, że cała podróż kosztowałaby dodatkowo 266 zł na dwie osoby. Czyli więc naprawdę źle to zrobiliśmy tak naprawdę. Czyli jakbyście tak chcieli jechać, no to jedźcie w odwrotnym kierunku. Tak. No i nie zwiedzajcie. I w czasie jak nie wybuchnie pandemia. I nie zwiedzajcie Petry. Tak. No dobra, to jeszcze przelecimy po kosztach poszczególne kraje. Tak. Bo w Jordanii mieliśmy drogi wydatek za ten Jordan Pass. Mówimy zawsze o cenę za 2 osoby wam podajemy. Tak, 790 zł za Jordan Pass zapłaciliśmy, cała reszta kosztowało 564, więc razem, no ja nie mówię to wszystko co jest po przycinku, razem to by było 1355 zł. I teraz w Jordan Passie mamy wizę, 40 jakichś zabytków rozmieszczonych po całej Jordanii i oczywiście najważniejsze Petra 1 dzień. Tak. Bo można też wziąć wariant, który będzie droższy 2-dniowy i 3-dniowy. Myśmy stwierdzili, że 1 dzień nam wystarczy i wystarczył. Tak, więc tych zabytków też w tej symulacji by nie było. No to jakbyśmy chcieli do Wadi Rum i do Jerash, może jeszcze jedno inne miejsce, no to by wyszło może 400 zł na osobę dodatkowo. W Jordanii byliśmy około miesiąca. Dodatkowo, w sensie dodatkowo w porównaniu z życiem tutaj. Ale pamiętajcie, jest myk, można jechać bez Jordan Passa. Tak. Jeśli nie chcecie do Petry. No i potem mamy razem... W Jordanii byliśmy 3,5 tygodnia, czy coś takiego. Około miesiąca, troszkę mniej. Teraz policzyliśmy razem już do kupy Izrael i Palestynę, bo w Izraelu praktycznie nie wydaliśmy żadnej kasy i to wszystko nam wyszło, czyli jedzenie, picie, jakieś tam drobne zakupy w tych 2 krajach wyszło nam 70 zł. Tak, ale płaciliśmy za wyjazd 231, więc razem mniej więcej 300 zł w 4 dni wydaliśmy. No, niestety. No i teraz jest ten, słuchajcie, nieszczęsny wjazd przez Egipt, do Egiptu przez Synaj, gdzie wszyscy mówią, że na Synaj jest za darmo, ale tak naprawdę nie jest za darmo.
No to czytaj teraz te... I że Egipt jest taki tani. I tak wyszedł tańszy niż Jordanii. No byliśmy też krócej, bo wszystko razem kosztowało 1019 zł. No 1020 praktycznie. No prawie. No tak zaokrąglając. Z czego wjazd? Z czego wiza i wjazd to 630, a wszystkie inne koszty 389 zł. I teraz tak, bo jeśli chodzi o wizę, to wiza kosztuje $25. Ale jakbyśmy tą wizę kupili sobie w konsulacie jakimkolwiek gdzieś, to byśmy zapłacili 25. Albo przez internet. Na granicy w Tabie nie można kupić wizy. Trzeba mieć jeszcze pośrednictwo biura podróży, jakiś list gwarancyjny, który kosztuje też $25. Oni chcieli najpierw 40 za osobę, myśmy się stargowali 25. Czyli to już było 2 listy, 2 wizy, $100. W sumie dużo hajsu, ale to nie wszystko, bo żeby z Taby przejść dalej na Synaj, oni sobie wymyślili opłatę wjazdową, która też wychodzi dokładnie $25, bo to jest 400 egipskich funtów na osobę. Tak. No. Czyli słuchajcie, ten koszt dlatego się zrobił 630 zł, a jakbyśmy wlecieli na przykład do Kairu albo gdzie indziej, to byśmy zapłacili za samą wizę 2 razy 25, czyli 50, czyli tam 200 parę złotych. No. Więc nie opłaca się jechać przez Tabę z Izraelu do Egiptu. Tak. Tylko w odwrotnym kierunku. Wtedy jest jakaś opłata wyjazdowa 7 egipskich funtów, wydaje mi się, więc to są jakieś grosze. Tak naprawdę kiedyś to się bardziej opłacało, jeśli byśmy mieli wizę z konsulatu, to tak, to 25, nie trzeba by wtedy tego pośrednictwa biura podróży, bez którego tutaj ci wizy w Tabie nie wydadzą. No i kiedyś ta opłata wjazdowa, ja jeszcze czytałem na forum, że ona kosztowała w granicach 10 funtów. Czy nie, może nie, $8 czy coś takiego, czyli 40 zł, a teraz kosztuje nagle ponad 120 zł. Więc, no bo $25, nie? No, także oni podnieśli też tę cenę ze względu na duży ruch turystyczny ludzi z Izraela, którzy mają hajs i dla nich tak naprawdę, wiecie, te $25, ta różnica 10 więcej, to nie stanowi dużego wydatku. No, dla nas stanowi, no bo nie zarabiamy tak dobrze, jak się zarabia w Izraelu. No i co, jeszcze przylecieliśmy do Berlina, byliśmy tam parę dni i łącznie z jakimiś zakupami też w Polsce, na drogę do pociągu i tak dalej wydaliśmy 135 zł. Tak. Więc na to wychodzi ta cała kwota. Tak. No więc tak wyglądają te koszta. Jeśli chcecie, to wam ten plik wrzucimy z tymi naszymi wyliczeniami. No i co, przelecimy jeszcze tak szybko kraje? Żeby nie przedłużać też. No w sensie, no jakieś tam ogólne spostrzeżenia, co tam jest fajne albo nie fajne. Na przykład autostop, bo to też jest ważne. Czy można jechać autostopem, czy nie, bo jak nie, no to się też automatycznie płaci więcej. W Jordanii autostop jest bardzo łatwy. Trzeba tylko się umówić wcześniej, czy ludzie chcą, żebyś płacił, czy nie. Jak nie chcą, no to nie chcą się zabrać za darmo, to ewentualnie odjadą, ale często też i tak cię zabiorą. Łatwo złapać stopa, trzeba sobie wyjechać gdzieś na wylotówkę z miasta, nie bać się, stanąć w takim miejscu, gdzie jest dużo samochodów, na pewno zaraz coś złapiecie. Tak, to jest super łatwe. Myśmy przejechali dosłownie tą Jordanię chyba tam i z powrotem i wszędzie jeździliśmy autostopem. Tak. Nawet taksówkę złapaliśmy na autostop za darmo, jechaliśmy, więc to spory odcinek. Policja też często, jest dużo ludzi tam w cywilu, dużo policji w cywilu i oni zabierają ciężarówki oczywiście też, jak jeżdżą, zwłaszcza na tym w Izraelu, na tej głównej drodze z południa do północy. Tak, tam jest tak zwana Desert Highway. Tak. Nudna widokowo, chociaż nie taka zła i jest bardzo duży ruch ciężarówek, więc jak chcecie szybko do Akaby jechać z Ammanu, to jedynie tą drogą, to się w parę godzin przedostaniecie bez kłopotu. Tak. Autostop w Izraelu i w Palestynie również w porządku. W porządku, ale nie aż tak łatwo. W Izraelu jest bardzo podobnie jak w wielu zachodnioeuropejskich krajów. No, ja aż tak dużo tych krajów nie jeździłam stopem, ale na przykład w Niemczech, w Holandii jeździłam.
Dużo ludzi nie zatrzymuje się, ale w końcu zawsze ktoś się zatrzymuje. Tam nie trzeba mówić o kasie, bo nie spodziewają się, że będziesz płacić. No chyba, że w Palestynie może. W Palestynie ewentualnie, jest, tak. Ewentualnie tak. Tam dla nas było trochę trudniej, ale nie wiem, czy to było akurat to miejsce, bo za mało tam jeździliśmy, żeby to ocenić. No i Egipt. Egipt, słuchajcie, z tych krajów był najgorszy, bo nawet nie o to chodziło, że ludzie się nie chcieli zatrzymywać i zabierać, bo oni się zatrzymywali. Niektórzy chcieli pieniądze, ale no ktoś chciał, no to nie jechaliśmy. Dużo osób po prostu nas brało bezinteresownie, ale tam z kolei problemem są posty, gdzie przy każdym większym mieście jest post wjazdowy, post wyjazdowy i policja jak widzi, że ktoś jedzie w jakimś, nie wiem, ciężarówce, są turyści, no to wyprasza ich i zaczynają się kłopoty, które i tak się kończą po jakiejś godzinie czy dwóch, ale jest to strata czasu, więc tak. Jeśli gdzieś na większej odległości na przykład jest tani pociąg, to chyba bardziej opłaca się po prostu pojechać tym pociągiem, bo będzie szybciej. Tak. Ale generalnie da się. Jeśli tak. ktoś ma dużo czasu i lubi taki typ ekstremki lekkiej, nie dużej, to jak najbardziej ta. A mało odległości, na przykład w Nuweibie jechaliśmy między miasteczkiem a portem, to jakieś spokojnie. Kilka kilometrów, no to było bardzo łatwe. Co? Przyroda, jedzenie? Może biwakowanie, to też jest ważny temat. Biwakowanie w Jordanii jest bardzo łatwe. Bezproblemowe. Jeśli tylko teren na to pozwala, oczywiście. Myśmy głównie też tam chodzili Jordan Trailem, czyli takim szlakiem turystycznym wzdłuż całej Jordanii, północ-południe. No wiesz, jak jest ścieżka w górach, gdzieś na stromiźnie, w kamieniach, no to wiadomo, nie da się rozłożyć, ale w dolinach jak najbardziej są piękne miejsca przy potokach. Ale w dolinach trzeba oczywiście uważać, że... Trzeba władzy uważać. Tak, żeby to było miejsce, które nie może się tak po prostu zalać, jakby zaczęło padać. My tak naprawdę mieliśmy problemy ze znalezieniem miejsca tylko w okolicy Parku Narodowego koło Dany. Bo tam w parku nie wolno, podejrzewam w innych parkach teoretycznie też nie. Poza tym to w okolicy też lepiej nie, bo tam jest policja turystyczna, oni to pilnują. Podobno są wilki chyba i szakale, coś tam jeszcze i wszyscy mówią, że tam jest niebezpiecznie i że tam nie wolno. W Wadi Ram na samym początku trochę się obawialiśmy, bo niby park narodowy, że może ktoś nas będzie coś zobaczy, że biwakujemy. Pierwszą noc się przejmowaliśmy, potem sparliśmy normalnie, nikt się nie czepiał, wręcz sami mówili, że tam jest piękne miejsce z pięknym widokiem, tutaj najlepiej rozłożyć w parku też pytaliśmy różnych ludzi, tam miejscowych przewodników na przykład i też wszyscy powiedzieli, że gdziekolwiek można. Tak, w Izraelu rozłożyliśmy się w lesie, też nie było z tym problemu, w sumie chyba jedną noc, potem spaliśmy przy Morzu Martwym, już bliżej granicy, już jakby wyjechaliśmy z Palestyny, to była plaża nudystów, tam w ogóle bardzo dużo ludzi biwakowało, tak jak my w namiotach, jakieś mieli chatki z gałęzi pobudowane, szałasy i tak dalej, więc to było super w ogóle fajne miejsce i tam nie było najmniejszego problemu, można. W Egipcie... W Izraelu myślę, że jedyny problem może polegać na to, że to jest mały kraj i jest jednak dosyć dużo ludzi, więc trudniej znaleźć takie miejsce, gdzie ci nie zauważą. Nie wiem, jak tam by zareagowali, jakbyśmy po prostu przy drodze rozbili namiot na przykład. To nie wiem, czy tam by Jeśli chodzi o Egipt, to na tych plażach, w kurortach to jest ciężko, bo tam jest za dużo ludzi i co chwilę jakaś policja się gdzieś łazi. Poza tym większość plaży jest prywatnych. Płatna, tak. No ale oczywiście spotkaliśmy jednego gościa, który nas wziął na stopa i mówił, że w Dahab podobno jest taka plaża, gdzie właśnie ludzie pod namiotami śpią. Miał nam pokazać, no niestety się nie udało tam wrócić, więc nie znamy, ale wszyscy mówią, że tam są też takie trochę hipisowskie miejsca i podobno tam jest spoko, więc też się da. O ile policja się nie zauważyła, bo jak tylko, tak jak nas w Al-Tor zatrzymali, to już powiedzieli nie możecie tu spać pod namiotem, bo to jest niebezpieczne, bo węże, bo coś tam.
no i wtedy już nie ma szans Słuchajcie, znaleźć miejsce. Szybko wam to podsumowujemy. Wszystkie rzeczy z tego całego wyjazdu macie we wcześniejszych filmach. Jedzenie, ważna rzecz. Jedzenie w Jordanii, w Izraelu było bardzo, bardzo dobre. W Egipcie też, ale jeśli chodzi o te dwa kraje, słuchajcie, hummus, który jest rewelacją. Kto to wymyślił tak naprawdę, czy w Izraelu, czy Arabii, tego podobno nikt nie wie, ale i tu robią go wyśmienitego. I nie tylko hummus tam jest dobry, ogólnie. Co próbowaliśmy, tak. Wszystko było dobre. Falafele, też, co od ludzi dostaliśmy. Które mnie zachwyciły, naprawdę świetne. I nie takie drogie tak naprawdę, jeśli chodzi o Izrael. Nie wiem jakie są ceny, ale w Jordanii były spoko. No taka dość duża kanapka mniej więcej 4 zł kosztuje. Taka standardowa cena, bo można i taniej znaleźć. W Jordanii ogólnie wszystko jest trochę drożej niż w Polsce, oprócz chleba. Ale nie jest super drogo. Ale nie, trochę drożej. Ale nie chcą cię w Jordanii oszukać, a z kolei w Egipcie, tak. Widzieliście tam w poprzednim filmie, dwa filmy wcześniej, czy w poprzednim, chcieli nas, kurczę, mówią 15, chcą 50 i takie zachowanie jest częstsze. Tak, w Egipcie częściej można to spotkać. W Jordanii ani razu tego nie mieliśmy. No w Izraelu też nie, ale tam w sumie krótko byliśmy. Podejrzewam, że tam też. I te falafele, ten food street, wydaje mi się, że nie był aż tak bardzo smaczny jak to co było w Jordanii. Też takie wrażenie mam. Tak, także tak. Co, przyroda? No przyroda nas oczarowała chyba przede wszystkim w Jordanii, te wadi, właśnie góry. Izrael na północy też, tam to było zielone jeszcze. Pustynia Wadi Ram, to były piękne miejsca. Egipt z kolei monotonia. To co widzieliśmy, Synaj, przyroda naprawdę nieciekawa. Synaj wzdłuż morza ciekawy, a tak w kontynent patrzysz piasek i takie suche góry kamieniste. Może są jakieś miejsca, do których nie dotarliśmy, pewnie tak, może Góra Świętej Katarzyny i tamte okolice są może piękne, ale nie byliśmy tam, nawet nie chcieliśmy, bo też trzeba było mieć tam przewodnika, to też bez sensu, że nie można po prostu po górach sobie pochodzić. Tak, w Egipcie po tych wszystkich suchych górach i pustyniach to się wydawało, że w Dolinie Nilu jest bardzo ładnie, bo jest zielono, ale jakby człowiek przyjechał z Polski, to by to też nie było nic ciekawego, bo to są po prostu pola, tylko rosną tam palmy na przykład, trochę inna roślinność. Jest zielono, ale jest brudno. Ale jest, tak. Oni wszędzie śmiecą, wszędzie są wysypiska śmieci, jakieś hałdy, gruzów, butelek, papierów, coś tam wypalają. Może jest to ładne, ale te śmieci już powodują, że odczucia są trochę gorsze. Podobno mają bardzo ładne rafy w Morzu Czerwonym, ale niestety nie udało się nam je zobaczyć. Tak, bo jeszcze może też nie powiedzieliśmy, że przez całą sytuację nasz wyjazd był skrócony, bo pierwotny ten bilet, który nam przepadł, był chyba o tydzień później, czyli mieliśmy być o tydzień więcej tak naprawdę. No, więc to wszystko wpłynęło troszeczkę też na zwiększenie tych kosztów. No i co, kończymy, bo już jest 23 minuty gadania. No. Tu jeszcze masz na temat granic coś chciałaś powiedzieć? No, że nie, granice nie są. Granice były spoko. Żadne problemy tak, nie było. baliśmy się wjazdu do Izraela, bo byliśmy trochę nastraszeni, że nas mogą tam przetrzymać. Nie wiem, może mieliśmy szczęście, po prostu odstaliśmy swoje w kolejce przy okienku, byliśmy 5 minut, dostaliśmy wizy na 3 miesiące i nie było problemu. Tak. Jeszcze mam tu ludzi. W Jordanii bardzo mili, serdeczni ludzi, pomocni. Chyba 100%, których spotkaliśmy. Nie było żadnej agresji. Jeden taki był facet przy Parku Narodowym, jakiś strażnik, ale... To trochę Maciek spowodował. Ale to ja, to ja. No bo, nieważne. Nie, on nie był agresywny. Po prostu nie chciał dać to, co Maciek chciał. To nie jego wina było. Tak. Super ludzie. Super ludzie. W Izraelu również. Spotkaliśmy oczywiście mniej, w 4 dni tylko, ale spotkaliśmy mniej, ale tych, co spotkaliśmy, też byli bardzo serdeczni. Z jednym przejechaliśmy prawie cały kraj. Później nas zaprosił na nocleg, gdzie remontowali mieszkanie, więc było w porządku, do restauracji na żarcie. W Palestynie również.
Chyba tak, no tam też już w ogóle mało ludzi spotkaliśmy. Tam mieliśmy dziwną sytuację z takim chłopakiem, gdzie spaliśmy na couchsurfing, ale tak jak czytaliśmy komentarze, to oni są trochę dziwni, jeśli chodzi o couchsurfing. Możliwe. To była taka dziwna sytuacja, trudno nie wiem. mi się wypowiedzieć, za krótko było. Może na jakimś vlogu wam po prostu o tym opowiemy, bo już teraz nie będziemy przedłużać. A w Egipcie ogólnie ludzi też bardzo mili. Jakby powiedzieć, prywatni ludzie, którzy nie mają interesu, są bardzo mili. Ale jest większy odsetek naciągaczy. Tak. Są tacy, że coś ci tutaj miło traktują, coś ci opowiadają, po czym cię gdzieś zaciągają do jakiejś bramy, bo mają tam interes z tobą, że cię wpuszczą gdzieś, gdzie normalnie bilet kosztuje 100, oni chcą 500, więc nie. Tak samo jak będziecie szli w Gizie na piramidy, normalnie głównym wejściem za 200 bilet i koniec, żadnych naganiaczy, po prostu przeganiajcie. Chyba, że chcecie na koniu czy na wielbłądzie. No chyba, że chcecie, ale nie ma to sensu, bo można wszędzie dojść na nogach, są bardzo bliskie odległości i po prostu jesteście przy tych piramidach i robicie to, co chcecie, a nie czekacie, że macie konia na godzinę, który was chce wszędzie obwieźć i tak naprawdę gówno zobaczycie w tym czasie. Tym miłym akcentem się chcemy z wami pożegnać. A może w Berlinie? Ja to nie. To już. Trzymajcie się. Pa.